70 lat temu, 27 lipca 1953 roku, zakończyła się trzyletnia wojna koreańska. Tego dnia amerykańskie lotnictwo pomyłkowo zestrzeliło radziecki samolot transportowy. Doprowadziło to do kolejnego dramatu, który rozegrał się 2 dni później, kiedy radzieckie myśliwce zestrzeliły w odwecie amerykański samolot rozpoznawczy. W tych tragicznych incydentach po stronie radzieckiej zginęło 21 osób, a amerykańskiej 16. Pomimo podpisania kończącego wojnę zawieszenia broni, które miało wejść w życie o północy z 27 na 28 lipca, amerykańskie lotnictwo nadal realizowało zadania bojowe. W związku z przemieszczaniem lotnictwa północno-koreańskiego z lotnisk w Chinach na teren Korei Północnej, co miało być niemożliwe po wejściu w życie warunków pokojowych, istotną sprawą były misje rozpoznania fotograficznego, dostarczające informacje o takich ruchach. Jedna z maszyn rozpoznawczych była eskortowana przez 4-samolotowy klucz myśliwców F-86 Sabre z 335 Dywizjonu Myśliwców Przechwytujących. Dowódcą formacji był kapitan Ralph Parr, wyróżniający się pilot, który w ciągu zaledwie kilku poprzednich tygodni zestrzelił 9 myśliwców MiG-15. W trakcie lotu nad nieprzyjacielskim terytorium Amerykanie dostrzegli dwusilnikowy samolot transportowy, co było wydarzeniem niezwykłym nad terenem przygranicznym, nad którym trwały intensywne działania bojowe. Amerykańskie myśliwce leciały na wysokości około 12 000 metrów, a napotkany samolot znajdował się znacznie poniżej, na wysokości około 3000 metrów. Kapitan Parr w celu identyfikacji maszyny zszedł w dół ze swoim skrzydłowym. Przed nimi pojawił się samolot transportowy Ilyushin 12 w kolorze srebrnym z czerwonymi gwiazdami. Dwukrotnie przeleciał w pobliżu nieznanego samolotu, chcąc dokonać jego identyfikacji. Kiedy dostrzegł na nim znaki rozpoznawcze, jak to określił, podobne do tych, jakie widywano na angażujących się w walki myśliwcach MiG-15, postanowił go zestrzelić. Faktycznie jednak walczące nad Koreą Północną z Amerykanami myśliwce lotnictwa sowieckiego stacjonujące w bazach chińskich nosiły nieco podobne oznaczenia lotnictwa północno-koreańskiego. Co Parr wielokrotnie podkreślał w swoich późniejszych relacjach, uprzednio jakoby upewnił się, że maszyna leci po południowej stronie rzeki Yalu, czyli nad Koreą Północną. Zadanie przewidywało bowiem, że amerykańskie samoloty nie znajdą się po drugiej stronie granicznej rzeki. Następnie powiedział swojemu skrzydłowemu, że planuje zestrzelić samolot, który był łatwą zdobyczą. Wszedł na ogon samolotu i oddał serię z odległości około 1000 stóp, trafiając w kadłub. Nagranie z fotokarabinu pokazuje, że długa seria oddana pod kątem z lewej strony radzieckiej maszyny przeorała bok kadłuba, a kilka pocisków trafiło w obie gondole silnikowe. Według Parra palący się samolot leciał prosto jeszcze przez jakąś minutę, a następnie przewrócił się na plecy, spadając w kierunku wzgórz. Jak się okazało, celem amerykańskiego lotnika był lecący z Port Arthur do Władywostoku sowiecki samolot transportowy, którego trasa lotu wiodła wzdłuż granicy z Koreą Północną. Wojskowy Ilyushin 12 należał do 593 Samodzielnego Pułku Lotnictwa Transportowego Floty Pacyfiku. Zginęła w nim 6-osobowa załoga oraz 14 przewożonych oficerów. W skład załogi wchodzili kapitanowie Dmitrij Gliniany, jako dowódca, Iwan Mulin, Fiodor Gołowaczew, starszy lejtnant, Iwan Ignatkin, starszyna Nikołaj Konowałów i starszy sierżant Nikołaj Bylinok. Pasażerami byli kapitan Anatolij Wołoszyn, starsi lejtnanci Anatolij Łazariew, Siemion Niedogin, Nikołaj Nazarów, Walentin Satinów, Wiktor Żygulin oraz sierżanci Jewgenij Kozłow i Neil Gałajew z 1744 Dywizjonu Lotnictwa Rozpoznawczego Dalekiego Zasięgu, starsi lejtnanci Jakub Lekach i Piotr Ternów oraz lejtnant Wiktor Tarasow z 1534 Pułku Lotnictwa Minowo-Torpedowego, a także podpułkownicy służby medycznej Wsiewołod Łarionow i Iwan Subotowski oraz major Wasilij Drobnicki z 27 Laboratorium Medycyny Lotniczej. Ponadto zginęła znajdująca się w samolocie osoba cywilna.
Według danych sowieckich wrak samolotu odnaleziono w odległości 4 km od wioski Maeroshan w prowincji Jilin, aż około 110 km w głębi Chin. Z zeznań okolicznych mieszkańców wynikało, że samolot został zestrzelony o godzinie 11:26, kiedy usłyszano odgłosy wystrzałów w powietrzu i niezwykły dźwięk. Następnie dostrzeżono spadający duży samolot, od którego w powietrzu oddzieliły się obiekty oderwane od konstrukcji. Przybyła na miejsce sowiecka komisja naliczyła we wraku 19 trafień pochodzących od wielkokalibrowych karabinów maszynowych kalibru 12,7 mm, przy czym rany postrzałowe miało aż 6 ciał. Kapitan Ralph Parr oskarżony został w publikacjach na temat incydentu o nadmierną agresję i celowe przekroczenie granicy. Naruszeń granicy w sposób nieoficjalny amerykańskie myśliwce dokonywały zresztą od dłuższego czasu i to w sposób notoryczny. Było to tolerowane przez miejscowe dowództwo United States Air Force, w ten sposób zwalczano bowiem myśliwce sowieckie i chińskie nawet bezpośrednio nad ich bazami. Amerykańskiego pilota do zestrzelenia transportowca miał zaś pchnąć fakt, że mając na koncie 9 zestrzelonych myśliwców MiG-15 brakowało mu jednego zwycięstwa, aby uzyskać prestiżowy tytuł podwójnego asa, co wobec kończącej się wojny byłoby niemożliwe w późniejszym czasie. Rząd sowiecki wystąpił do władz amerykańskich o odszkodowanie za śmierć 21 osób w kwocie 7 445 800 rubli, czyli 1 861 450 dolarów amerykańskich. Na kwotę składała się wartość samolotu w kwocie 961 000 rubli, świadczenia dla rodzin ofiar i członków załogi samolotu w kwocie 420 000 rubli, renty dla małoletnich dzieci i starszych rodziców zmarłych obliczono na sumę 5 670 000 rubli, wydatki związane z pogrzebem i transportem szczątków zmarłych na kwotę 315 000 rubli, odszkodowanie za koszty mienia osobistego zmarłych w kwocie 84 000 rubli. Żądanie to zostało zgłoszone ambasadorowi Stanów Zjednoczonych Ameryki w Związku Sowieckim, ale w świetle późniejszego incydentu z zestrzeleniem RB-50, Amerykanie wystąpili z podobnym żądaniem dotyczącym własnych strat. W rezultacie obie strony nie spełniły swoich wzajemnych oczekiwań. Wzburzone środowisko lotnicze floty Pacyfiku oczekiwało szybkiej i właściwej odpowiedzi na zestrzelenie Iła-12. Okazja nadążyła się bardzo szybko, bo już 2 dni później, w rejonie radzieckiego wybrzeża pojawił się czterosilnikowy amerykański samolot rozpoznania elektronicznego Boeing RB-50G Superfortress. Maszyna o numerze seryjnym 47145 i nazwie własnej Little Red Ass należała do klucza wydzielonego z 38 Dywizjonu Rozpoznania Strategicznego 55 Skrzydła Rozpoznania Strategicznego, który był podporządkowany działającemu na tym obszarze 91 Dywizjonu Rozpoznania Strategicznego. Samoloty jednostki często latały w rejonie granicy sowieckich wód terytorialnych. Naruszenie sowieckiego terytorium kończyło się zwykle przechwytywaniem przez radzieckie myśliwce z jednostek niezaangażowanych w wojnę w Korei, te bowiem stacjonowały na terytorium Chińskiej Republiki Ludowej. Tego dnia jednak piloci MiG-ów czekali na okazję do rewanżu za stratę sprzed 2 dni i mieli się posunąć znacznie dalej, niż przewidywały procedury. Przechwycenia rozpoznawczej superfortecy dokonały na południowy wschód od Władywostoku 2 myśliwce MiG-15 z 88 Gwardyjskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego. Najpierw prowadzący parę kapitan Jurij Rybaków zapalił silnik numer 1. Strzelec ogonowy amerykańskiego samolotu otworzył ogień obronny, w niewielkim stopniu uszkadzając maszynę Rybakowa. Następnie jego skrzydłowy, lejtnant Aleksander Jabłoński, uszkodził silnik numer 4. Strona radziecka uzasadniała później atak myśliwców ostrzałem ze strony Amerykanów. W rezultacie odniesionych przez RB-50 krytycznych uszkodzeń i pożaru dowódca załogi nakazał załodze opuścić samolot przy użyciu spadochronów. Po 2 minutach od ataku konstrukcja prawego skrzydła maszyny uległa przepaleniu i odpadło ono od samolotu, który runął do wody.
Dowódca radzieckiej marynarki wojennej, admirał floty Nikołaj Kuzniecow w ściśle tajnym meldunku do ministra obrony Związku Socjalistycznego Republik Sowieckich, marszałka Nikołaja Bułganina donosił, że rejon odnalezienia wraku RB-50 znajduje się 40–45 km na południowy wschód od miejsca zestrzelenia intruza przez nasze myśliwce. Okoliczność ta daje pełne podstawy do przypuszczenia, że samolot został zestrzelony nad naszymi wodami terytorialnymi, podczas ostrego zniżania z wysokości 7000 metrów z prędkością 400 km na godzinę w kierunku południowo-wschodnim, po 6–7 minutach rozbijając się w rejonie 55 km na południowy wschód od wyspy Askold. Warto zauważyć, że sowiecki admirał znacznie wydłużył w swoim meldunku czas przebywania RB-50 w powietrzu od momentu trafienia, co może świadczyć o tym, że do ataku pary migów doszło nad wodami międzynarodowymi. Z 17-osobowej załogi Superfortecy ocalał jedynie drugi pilot, kapitan John Roche, unosząc się na tratwie ratunkowej zrzuconej mu przez samolot SB-29. Po 22 godzinach został podjęty z wody przez amerykański niszczyciel USS Peking DD-685. Ponadto odnaleziono jeszcze ciało pierwszego pilota, kapitana Stanleya O'Kelly. Według zeznań ocalałego pilota dwaj lotnicy zginęli jeszcze na pokładzie samolotu. Co najmniej 7 członków załogi miało jednak wyskoczyć na spadochronach. W trakcie akcji ratunkowej samoloty zrzuciły jednak łódź grupie rozbitków, z których 4 widziano potem w jej środku. Niestety stracono z nią kontakt, za to w pobliżu zaobserwowano sowieckie jednostki zmierzające w rejon katastrofy. Ciało technika pokładowego, starszego sierżanta Francisa Browna, zostało później wyrzucone na brzeg Japonii. Podejrzewając, że część załogi została uratowana i znajduje się w radzieckiej niewoli, Stany Zjednoczone przez wiele lat domagały się informacji na temat rezultatów sowieckich poszukiwań, ale nie otrzymały odpowiedzi. Zaginieni członkowie załogi RB-50 ostatecznie zostali uznani za zmarłych. Byli to major Francisco Tejeda, kapitanowie Frank Ernest Beyer, Warren Sanderson, Robert Stalnaker, John Ward, porucznicy Edmund Joseph Czyż, James Keefe i Lloyd Wiggins, starsi sierżanci Donald Gabry i Donald George Hill, starszy kapral Roland Edgar Goulet oraz kaprale Earl Radlen Jr., Charles Russell i James Woods. Obaj piloci sowieckich myśliwców zostali za zestrzelenie odznaczeni Orderem Czerwonego Sztandaru. Paweł Lewszów, były szef wywiadu sił powietrznych floty Pacyfiku, oświadczył po latach, że akcję z 29 lipca zdecydowanie kojarzy z zestrzeleniem Iła-12 i że była to adekwatna do działań Amerykanów reakcja lotników floty Pacyfiku.